I teraz ja sobie wybrałam jakiś tam kolorek. Szczerze mówiąc, się za mocno nie skupiłam na tym, jaki to będzie kolorek, ale czerwony. Chciałam, żeby to był czerwony kolorek. No i dobra, i teraz jedna rączka i zdejmujemy znowu. Zdejmujemy typsik, tak jest po prostu mi łatwiej pracować. No potem kładąc na tego stenda, czy nie wiem jak to tam się nazywa, po prostu mogę się, no nie zaczepiam się po prostu. Co chcę teraz Ci jeszcze powiedzieć a propos również finansów i a propos czasu, który spędzasz na nauce. Zobacz jak szybko ja, w ogóle widać co ja tu robię, zobacz jak szybko ja nakładam kolor, się w ogóle nie skupiam na tym co robię. Też bardzo cienką warstwę nakładam koloru, a nie tak jak w też codziennej pracy tam sprawdzasz, no jak ten kolorek rozłożyć i tak dalej. Ja skupiam się tylko na tym, żeby pokryć już tego paznokcia. Co jest bardzo ważne w takiej pracy, że nie tracisz jakby czasu na podjeżdżanie pod skórki i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że ten tipsik Ci zagwarantuje już, że Ty pod te skórki na pewno podejdziesz, bo Ty po prostu dociśniesz tamtego tipsika, który już jest po prostu wykonany przez Ciebie, tak? I tutaj też, no, jakby ten czas, który musisz poświęcić na naukę, jak podjeżdżać pod skórki i nie najeżdżać na skóry. No. I słuchaj, kolor jest pięknie rozłożony. I do lampeczki. Gdzie jest? Aha. Żeby lampa mi trzymała, muszę ten bloczek polarski wkładać. No i dobra, zdejmujemy. Dobra, pyk. Co możemy, bo ja to tak trzymam to sobie w taki sposób, natomiast jak będę robić wzorek, to mam sobie takiego, tak będę sobie wtedy trzymać. No dobra, to potem jak będziemy wzorek robić. I tak jak jeżeli chodzi o codzienną pracę, to nad czym też my marnujemy bardzo dużo czasu, to jest te właśnie podjeżdżanie do skórek i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj jakby ten etap, jeżeli dobrze widzisz, to ten etap jakby w ogóle nie ma tego etapu. Nie ma tego etapu po prostu. Wiadomo, że potrzebujesz kolory, które ładnie kryją, ale to też, no na przykład ja dałam żel ten taki mleczny, nie mleczny, tylko cover, który też troszkę jakby Ci zagwarantuje to, że ten kolor będzie lepiej krył. No ale oczywiście, no, również bardzo ważne jest to, żeby ten kolor jednak pracować na takich firmach, gdzie te kolory po prostu pięknie kryją, tak? No to nawet nie tylko co w presonach jest to potrzebne, co nawet i w normalnej pracy również jest to potrzebne, że kolory muszą pięknie kryć, żebyś była zadowolona po prostu z efektu. No i tak jak widzisz, no w bardzo szybkim czasie powstają po prostu paznokcie. Dobra, mamy. Lampka się jeszcze, już zaraz lampka się wyłączy. Aha, dotknęliśmy, sprawdzamy, dobra, nic się nie wydarzyło. Dobra, jest kolorek. Wyjmujemy pierwszą paletkę, wkładamy drugą. Dobra, i znowu zdejmujemy. Opa, dobra. I lecimy. Dlaczego dwie warstewki ja nakładam? Dlatego, że ja lubię, jak są dwie warstewki nałożone. Ten kolor jest taki bardziej nasycony jednak. Pomimo tego, że już przy pierwszej warstwie on był bardzo dobrze
bardzo dobrze wyglądał, to jednak jak dla mnie osobiście zawsze ja daję 2 warstwy. Nawet jak jest piękne krycie, to ja i tak daję 2 warstwy, ponieważ wtedy ten kolor jest taki bardziej nasycony. A nie lubię kłaść jednej grubszej warstwy, żeby to po pierwsze nie spływało, a po drugie, żeby na pewno się pięknie utwardziło, żeby nie było problemu. Żeby nie było tu problemu żadnego. Pyk, następny. Pyk, następny. A już zgubiłam wątek, co ja tam mówiłam. No, ale wydaje mi się, że tak pokrótce jakby wyjaśniłam, skąd się wzięła ta w ogóle wizja, idea tych press-on nailsów i to, co widzę, co się w branży dzieje, to widzę, że jednak jest mnóstwo dalej problemów w branży, że te paznokcie się nie trzymają kobietkom, mają problem z zapowietrzeniami. To tutaj akurat przy tej metodzie, którą będę Ci proponować, to też wypadałoby, żeby te paznokcie jednak były przygotowane w odpowiedni sposób, bo to jednak jest, musi się trzymać do tej naturalnej płytki, tak? Ale widzę problemy, jak właśnie nachodzą te produkty na skórki i tak dalej. To nie jest tylko, że kolor może wejść na skórki, tak? To wchodzi i żel, i hybryda, i baza, i potem kolor, i nie wiadomo co jeszcze, a już przy ombre, no to już jest w ogóle, pamiętam, paranoja. No ja strasznie nie lubiłam robić w salonie ombre, dlatego że potem oczywiście zdjęcia nie mogłam już zrobić, bo te skórki były ciągle pozalewane, jak się chciało szybciej, znaczy pociapane po prostu, one nie były pozalewane, one były pociapane, żeby szybciej po prostu pracować, no to człowiek tam ciapał i tą gąbką i szło na skóry i już, no i co zrobi człowiek, tak, w codziennej, szybkiej takiej jakiejś tam pracy. Branża nasza też idzie w tę stronę, z tego co widzę, może już doszła, na razie ja tylko widzę po prostu, może ja już widzę efekt, a może widzę jeszcze dopiero, w którą stronę idzie, nie wiem, ale mi podpowiedzcie. Idzie to w taką stronę, że bardzo dużo widzę szkoleń a propos biznesowego, tak? Typowo biznesowe podejście, jak tam liczyć i tak dalej, jak liczyć, jak zarabiać i w ogóle na tej branży paznokciowej. I to, co zauważyłam ostatnio, gdzieś mi tam się reklama jakaś wyświetlała, to, że dziewczyna promuje ten biznes paznokciowy, żeby go prowadzić, żeby po prostu zatrudniać kilka osób, robić kilka salonów swoich i tak dalej. No ale tak, no nie wiem, czy to rzeczywiście jest taka wizja osób, które zaczynają w tej naszej branży, czy rzeczywiście naszą wizją od samego początku było zatrudnianie kilku osób, bycie menedżerem? No tak do końca ja nie wiem, w którą stronę to idzie i tak chyba ja może nie do końca zrozumiałam, no bo moją wizją na przykład nigdy nie było coś takiego. Ja po prostu chciałam zawsze mieć salon swój stylizacji paznokci, to pamiętam. Chciałam mieć salon stylizacji paznokci, włożymy do lampeczki, to matowy był. Salon stylizacji paznokci i ja nie myślałam o tym, żeby żeby ludzi zatrudniać, w życiu. Zresztą zwłaszcza w naszej branży troszeczkę czasem jest tak, że wyszkolisz ludzi, a dziewczyna ci po prostu zabiera swoje klientki, idzie, otwiera swój salon, więc może to i ma rację jakąś bytu teraz, że ten po prostu, że otwieranie salonu wcale nie jest teraz takie tanie, może to trochę jakby się zatrzymało w tym temacie
i już te dziewczyny nie będą tak jakby podbierały tych klientów swoim szefowym, ale moją wizją na przykład nigdy nie było zatrudniać ludzi, jak w momencie, kiedy prowadziłam salon. A tu, żeby zrobić pieniądze na salonie kosmetycznym, paznokciowym, no to, że trzeba zatrudniać ludzi. No jakaś dziwna to trochę reklama była według mnie, ale okej. No po prostu nie moja wizja, tak? Zupełnie jakby nie moja wizja prowadzenia takiego biznesu. Dlatego zaczęłam się właśnie zastanawiać, czy to moje podejście teraz do takie, jakie mam, że ta branża może się zmienić właśnie w ten sposób, że możemy sobie dalej robić pazurki i godnie na tym zarabiać, to czy właśnie to nie powinno pójść w tę stronę, że będziemy oferować klientkom press-on nailsy. No ja nie mam wizji w ogóle otwierania salonu. Ja chcę wszystko, cały mój biznes chcę przenieść do internetu. Nie przenieść, po prostu chcę zacząć w taki sposób, bo ja dopiero zaczynam tak naprawdę po tylu latach, jakby jeszcze raz zaczynam. Ale wizja jest taka, że ja będę to robiła w internecie, nie będę prowadziła salonu. Jest tam gdzieś lata moje szkolenie, które można sobie zakupić. Tam oczywiście jest a propos skórek, jak zrobić. Jest to szkolenie dość dawno nagrywane. Nie są dograne słowa wszędzie i tak dalej. Natomiast widać dokładnie, co ja robię. Dlatego cena tego szkolenia jest po prostu banalnie śmieszna, jeżeli ktoś się na nie zdecyduje, dlatego że ja jakby nie będę szła w tę stronę, żeby je chyba unowocześnić te szkolenie. Dlaczego? Dlatego, że widzę, że naokoło jest tyle szkoleń, że nikt już mojego szkolenia nie będzie potrzebował. Po co mam mi trężyć na to czas? Zobaczymy, jak mi pójdzie ten mój sklepik z tymi presonami. Dobra, mamy już sobie, to już jest na błyszczacz, słuchajcie, i matowy tu szykujemy do tego, żeby zaraz to jakieś zdobienie na niego rąbnąć, ale no widzisz, jak to po prostu szybko można te paznokcie sobie, można szybko je sobie ogarnąć. No i co? No i a propos tego mojego biznesu, że to jest po prostu ten mój sklepik na Etsy, ale również chcę się dzielić tym, jak robię, jak wykonuję. Chcę pokazywać, jak wygląda cały proces twórczy osobom, które nie wiedzą po prostu, jak wygląda ten proces, jak również moim klientkom, które chcą te presony kupować, żeby one mogły zobaczyć, jak krok po kroku powstają ich stylizacje. Na razie będę zwiększać ofertę albo zmieniać ofertę na moim sklepie, natomiast w przyszłości, gdy pojawią się zamówienia na sklepie, no to oczywiście też będę pokazywała, jak pracuję z zamówieniami od moich klientek. Cały proces twórczy po prostu będzie pokazany. Dobra, to mamy. Dobra, wkładamy sobie do lampeczki, niech to tam sobie leży w lampeczce. A ja wracam za chwilę, szykuję, będę szykowała wszystko do wzorku.